Chcę sobie go wstępnie przygotować już do odpalenia, a więc ustawię zapłon. W książce piszą, że ma być 10 stopni przed górnym martwym punktem. Znowu na forach amerykańskich proponują 16. Ja tak naprawdę na ten dobry rozruch na początek ustawię teraz 12 stopni przed górnym martwym punktem. Mam teraz górny martwy punkt. Przykręcam, cofam silnik 10, 12 stopni. Mam 12 stopni. Później jak już nie zamontowany w samochodzie, będę dokonywał regulacji gaźnika. Wtedy sprawdzę też jakie podciśnienie idzie tutaj, bo też da się to regulować śrubką na waku. Podciśnienie aparatu zapłonowego. I aparat ma mechaniczne jeszcze w środku, więc początkowe ma być około 14-16 stopni, czyli później sobie przestawię ten zapłon wstępny. Na tym ustawię sobie, żeby wchodził do 22-4 na podciśnieniu, a maksymalnie, żeby miał 32-34. Ale wstępnie, tak jak mówiłem teraz, ustawię go na 12 stopni. Tak jak już mówiłem, mam ustawione na wale. To jest takie urządzonko, które przy dostaniu prądu świeci. Zakładam na pierwszy cylinder. I pierwsza to są stare kable akurat docelowe, później będę zakładał nowe. Teraz składam to tylko po to, aby ustawić sobie ten zapłon. Po włożeniu silnika przy pierwszym rozruchu będę miał pewność, że zapłon jest dobrze wyregulowany. Podpinam akumulator. Minus na budowę. Akurat ja złapałem śrubę od głowicy, ale nie ma to większego znaczenia. Plus na cewkę. No i oczywiście do akumulatora. I teraz w momencie, kiedy pokręcę aparatem zapłonowym, mam elektroniczny przerywacz. W momencie, kiedy będzie się znajdować, nie wiem, czy to widać. Sprawdzić.
Widzicie? Nie wiem, czemu kamera nie wyłapuje tego, chyba zbyt szybko się to dzieje. Może więcej cienia. Nie wiem, na kamerze tego nie widać. Czy no raz było, ale... O! Teraz wiem, że 12 stopni przed górnym martwym punktem będzie iskra na pierwszym cylindrze i tak jest ustawiony zapłon. Teraz to skręcam i zajmę się osprzętem. Jak widzicie, silnik skończony. Przewód paliwowy jest miedziany. Ten oryginalny był krótki i kończył się tutaj, bo był inny gaźnik. Więc zrobiłem miedziany. On jest w otulinie, idzie tutaj pod kompresorem. Tutaj założyłem na niego izolację termochulczliwą. Idzie prosto do gaśnika. Odma, odpowietrzenie skrzyni korbowej, przewód do wspomagania, to jest zasilający do przekładni kierowniczej, to jest powrót, ponieważ na powrocie jeszcze zasilany jest silniczek od wycieraczek, filterek, przez który będzie zasypać powietrze, do odpowietrzenia skrzyni korbowej, aparat zapłonowy, zapłon już ustawiony, pokazywałem Wam, przewody od tego wycięcia tutaj na kopułce, raz, dwa, trzy, cztery, to jest pierwszy, później po pierwszym jest piąty, później jest czwarty, drugi, szósty, trzeci, siódmy i ósmy. Tak też mam to podpięte. Jak mówiłem, tych przewodów jest mnóstwo. Mniej więcej są ukryte trochę. Tutaj dodatkowo wyszedł przewód jeszcze tutaj. No ale ja już to zlikwidowałem. Od ogrzewania rurki. One tutaj już mają trójniki i połączone są z ogrzewaniem tylnej szyby. Dopiero później jest sterowanie i dopiero przednia nagrzewnica. Dlatego ja ich jeszcze nie uciąłem. Utnę je po montażu. Tak jak mówiłem, uchwyt do linki, do gaźnika, świece, kable nowe. Zostało jeszcze założyć drugą część łap, ale to już szczegół, bo łatwiej będzie tą ruchomą część przykręcając tutaj, łatwiej będzie trafić później na ramę. No i został wiatrak, wentylator. Też już jest malowany, wyczyszczony, przygotowany do założenia. Brakuje jeszcze pasków. Dwa paski, pompa, wał
alternator, jeden pasek kompresor. Wtedy już założę koło, wiatrak, jeszcze rury, powrót, wyjście na chłodnicę. Rury też mam nowe, też ich jeszcze nie zakładałem. Ale co, ogólnie silnik mamy gotowy. Wrzucać i odpalać. No, jeszcze kolektory trzeba przerobić. Myślę, że ten kolektor będzie ok. Myślę, że się zmieści. Aczkolwiek się to okaże. Ten kolektor już wiem, że na pewno muszę przerobić. On musi się kończyć tutaj. Jeszcze ta flansza, nie wiem, też chyba ją trzeba będzie obrócić, ponieważ tu jest rozrusznik. Ale kolektorami zajmę się dopiero, kiedy silnik wyląduje w ramie. To wtedy będę robił przymiarki kolektorów i patrzył, co z nimi trzeba zrobić, żeby pasowały. Na górę mam jeszcze filtr headerblocka, ale chwilowo go nie zakładam. Na razie muszę zapieczętować silnik, żeby się nie kurzył. Jeszcze jeden przewód muszę dorobić do ssania automatycznego, plusowy. Ale to też już jak silnik zamontuję. Więc etap napędu silnika jest gotowy. Teraz zajmiemy się autem i w pierwszej kolejności myślę wyciągnąć skrzynię biegów, rozebrać cały przód tutaj. Skrzynię muszę uszczelnić, ponieważ wycieka z niej olej. Wyczyszczę uszczelnię, skręcę ją z silnikiem i jak to wszystko będzie rozkręcone, to łatwo mi to będzie wmontować razem. No tu jak widzicie, bardzo dużo pracy jeszcze mam. Więc teraz zajmiemy się, myślę, skrzynią, że ją wyciągnę. Zamówię sobie już uszczelniacze do niej, uszczelki, to co potrzebuję. I zacznę rozbierać cały przód. Na szczęście wszystko jest rozkręcane, zostanie sama rama. Wyczyszczę sobie ramę, ścianę grudziową, pomaluję, no i pomału zaczniemy to wszystko czyścić i składać. Przód, lampy, kupa pracy. W najbliższych odcinkach pokażę Wam nagrania właśnie z tych moich prac. Na dzisiaj to koniec, pozdrawiam.